czy w szaleństwie jest metoda, czy tylko dwóch szaleńców? To pytanie już na początku stawiam przed Państwem. Opiszcie w komentarzu, co myślicie, a ja przechodzę do przedstawienia faktów. W ostatnich tygodniach światowa opinia publiczna z niepokojem obserwuje eskalację konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, który przybrał dramatyczny obrót po największym dotąd zmasowanym ataku powietrznym Rosji na Ukrainę. W wyniku tego nalotu, w którym użyto ponad 360 dronów i rakiet, śmierć poniosło co najmniej 12 osób, w tym dzieci, a dziesiątki zostały ranne. Sytuacja ta wywołała falę krytyki ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który określił działania Władimira Putina jako absolutnie szalone i ostrzegł, że dążenie Rosji do zajęcia całej Ukrainy może doprowadzić do upadku tego państwa. Wypowiedzi Trumpa, choć ostre, nie są pozbawione głębszego sensu strategicznego. Z jednej strony retoryka prezydenta USA wydaje się być reakcją na impas w rozmowach pokojowych i narastającą frustrację z powodu braku postępów w mediacjach. Z drugiej strony jego słowa mogą być próbą wywarcia presji zarówno na Rosję, jak i na społeczność międzynarodową, aby przyspieszyć działania mające na celu zakończenie konfliktu. Kreml odpowiedział na te zarzuty, sugerując, że Trump działa pod wpływem emocji, a rosyjskie ataki są odpowiedzią na działania Ukrainy wymierzone w infrastrukturę cywilną Rosji. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy w szaleństwie jest metoda? Analizując działania Rosji, można zauważyć, że pozornie chaotyczne i brutalne ataki mają na celu nie tylko militarną przewagę, ale również wymuszenie ustępstw przy stole negocjacyjnym. Rosja, eskalując przemoc, testuje granice cierpliwości Zachodu oraz jedność państw wspierających Ukrainę. Jednocześnie poprzez groźby i demonstracje siły Putin próbuje zniechęcić społeczność międzynarodową do dalszego wsparcia Kijowa, licząc na zmęczenie opinii publicznej i polityków na Zachodzie. Z kolei reakcje Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników również wydają się mieć swoją logikę, choć nie zawsze są spójne. W odpowiedzi na brak postępów w rozmowach pokojowych, amerykański Kongres przygotował projekt ustawy Sanctioning Russia Act of 2025, przewidujący drastyczne sankcje gospodarcze wobec Rosji i krajów wspierających jej sektor energetyczny. Projekt zakłada m.in. 500% COA na import z państw kupujących rosyjską ropę, gaz czy uran, zamrożenie aktywów rosyjskich liderów oraz odcięcie rosyjskich banków od międzynarodowych systemów finansowych. Choć administracja Trumpa wyraża ostrożność, obawiając się utrudnienia negocjacji pokojowych, poparcie dla ustawy w Senacie przekracza próg niezbędny do jej przeforsowania nawet w przypadku prezydenckiego weta. Warto zauważyć, że zarówno działania militarne Rosji, jak i legislacyjne, inicjatywy Zachodu, choć mogą wydawać się radykalne lub wręcz szalone, są w istocie elementami przemyślanej gry o wysoką stawkę. Rosja, eskalując konflikt, liczy na uzyskanie przewagi negocjacyjnej, podczas gdy Zachód, grożąc sankcjami o bezprecedensowej skali, stara się zmusić Moskwę do ustępstw i powrotu do rozmów pokojowych. Jednocześnie eksperci ostrzegają, że tak drastyczne środki mogą mieć nieprzewidywalne skutki dla światowej gospodarki i relacji handlowych, co z kolei może wpłynąć na stabilność polityczną w wielu krajach. Podsumowując, w szaleństwie działań zarówno Rosji, jak i Zachodu można dostrzec określoną metodę. Jest to metoda presji, eskalacji i testowania granic wytrzymałości przeciwnika. Każda ze stron liczy, że druga ustąpi pierwsza, co pozwoli jej osiągnąć korzystniejsze warunki przy stole negocjacyjnym. Historia pokazuje jednak, że taka strategia balansowania na krawędzi może prowadzić nie tylko do przełomu, ale i do niekontrolowanej eskalacji konfliktu, której skutki są trudne do przewidzenia. Temat drugi. Ramzan Kadyrow umiera. Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii, od kilku lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2019 roku zdiagnozowano u niego martwicę trzustki, chorobę o wysokiej śmiertelności, która nie pozostawia nadziei na pełny powrót do zdrowia. Od tego czasu jego stan zdrowia stopniowo się pogarszał, co skutkowało ograniczeniem aktywności publicznej i częstymi pobytami w klinice IMED w Groznym, gdzie pozostaje pod stałą opieką lekarzy. W ostatnich miesiącach Kadyrow przestał pojawiać się publicznie, a jego obowiązki przejął premier Czeczenii, Magomed Daudow. W maju tego roku Kadyrow zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina z prośbą o zwolnienie go z urzędu, argumentując to pogarszającym się stanem zdrowia. Putin jednak nie przyjął tej rezygnacji, co Kadyrow skomentował, że wykonuje rozkazy naczelnego dowódcy. Odpowiedzi na spekulacje dotyczące jego zdrowia Kadyrow opublikował nagranie, w którym zamiast bezpośredniego zaprzeczenia wygłosił refleksję na temat śmierci, stwierdzając:
Choroba i śmierć to droga każdego człowieka. Życie określa ten, kto daje tchnienie. Nie ulega wątpliwości, że to już koniec służby Kadyrowa dla Putina. Pojawiły się spekulacje na temat jego następcy. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się generała Abtiego Ałaudinowa, dowódcę czeczeńskich sił specjalnych, Ahmad, który zyskał poparcie Kremla i został mianowany zastępcą szefa Głównego Zarządu do Skład Polityczno-Wojskowych w rosyjskim resorcie obrony. Chciałoby się powiedzieć: idź pan do diabła, ale pewnie go do piekła nie wpuszczą, bo to konkurencja dla Lucyfera.